Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, załamanie inflacji w Europie w marcu. Inflacja, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I drodzy Państwo, zachęcam do korzystania z platformy X-Station. Zachęcam, ponieważ samemu z niej korzystam tak z konta realnego, jak i z konta demonstracyjnego. Szok. Załamanie inflacji w Europie w marcu. Inflacja, co dalej? Dzisiaj poznaliśmy pierwsze wstępne dane o inflacji dla krajów strefy euro i okazało się, że faktem jest, iż po roku od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, od bardzo dynamicznych wzrostów cen węglowodorów, ich spadek teraz powoduje zmianę tempa wzrostu inflacji i zamiast dynamicznych dalszych wzrostów mamy załamanie inflacji. Widzimy, jaki jest bardzo duży wpływ tego komponentu związanego z węglowodorami na inflację, ponieważ najlepiej oddaje to tempo załamania inflacji w Hiszpanii, ponieważ tutaj inflacja spadła w danych wstępnych za marzec do poziomu 3,3, a prognoza była 3,9 i widzimy, jak bardzo dynamicznie ten ruch spadkowy na inflacji ma miejsce, jak bardzo przekłada się zachowanie węglowodorów na inflację w pierwszym tym kraju, jednym z najbardziej oddalonym od źródeł konfliktu. I także obserwujemy, że zaczyna być także przełożenie szczytu tworzenia inflacji w poprzednich miesiącach na zachowanie core inflacji, która także zaczyna tworzyć swoje apogeum i ekstremum i oczywiście w następnych miesiącach można oczekiwać na powolnego spadku tej core inflacji do poziomów wyraźnie niższych. I dzisiaj poznaliśmy także dane o inflacji dla Niemiec. Była ona co prawda troszeczkę wyższa niż zakładały prognozy, ale szczyt inflacji także tutaj jest dobrze widoczny i prawdopodobnie także wkrótce będziemy obserwować załamania inflacyjne także w zachowaniu wzrostu cen w Niemczech. Prawdopodobnie będziemy świadkami takiego zachowania, które przełoży się i na zachowanie inflacji w ujęciu harmonicznym, jak i w tej standardowej interpretacji Consumer Price Index. I co prawda tutaj na inflacji harmonicznej inflacja nie trafiła w prognozy, ale tutaj zdecydowanie lepiej widać ten szczyt inflacyjny i nawrót tendencji bardzo korzystnej dla konsumentów. Zobaczymy, jakie będzie następne zachowanie trajektorii inflacyjnej w następnych miesiącach, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie dla perspektyw co do jakie będą przyszłe stopy procentowe i zobaczymy, jak rynek zacznie to interpretować i czy te dane faktycznie będą miały jakiekolwiek przełożenie, czy nie są już czasem uwzględnione w cenach, ponieważ wygląda na to, że procesy dezinflacyjne są potwierdzane i te dane, które dzisiaj poznaliśmy, moim zdaniem sygnalizują, że jest ogromna szansa, że procesy dezinflacyjne będą się zachowywały tak, jak chce konsensus analityczny, jak zakładają prognozy i być może kulminacja procesów dezinflacyjnych będzie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Także dzisiejsze dane moim zdaniem należy odczytywać bardzo optymistyczne. Załamanie inflacji w Hiszpanii, załamanie inflacji w Europie sygnalizuje, że postępy dezinflacyjne faktycznie mają miejsce. Pierwszy rynek, na który patrzymy, który może zweryfikować to, czy te dane czasem są już w cenach, to jest zachowanie przyszłej stopy procentowej. Jak widzimy kilka minut po tych danych makroekonomicznych, tutaj nie ma jakiegoś większego przesunięcia w oczekiwaniach co do stóp procentowych i na chwilę obecną cały czas rynek nastawia się, że będą jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w strefie euro w kolejnych miesiącach, a dla Stanów Zjednoczonych dane też nie mają jakiegoś większego przełożenia, ponieważ nie ma także dużych zmian, natomiast moim zdaniem wypłaszcza się oczekiwanie co do głębokości obniżek stóp procentowych w tym roku. Pod koniec tego roku jest tylko 46 punktów bazowych obniżek stóp procentowych od swojego szczytu, dlatego też moim zdaniem może być to pretekst ku temu, że rynek będzie jednak oczekiwał, że być może są inne czynniki, które nie pozwolą aż tak szybko obniżać stóp procentowych, ale jak widzimy, sytuacja jest bardzo dynamiczna i już w przyszłym tygodniu może być zupełnie inaczej, kiedy poznamy na przykład dane z rynku pracy. I w tym momencie
ponieważ cały czas rynek patrzy na to, co się będzie działo, zwłaszcza w Europie z sektorem bankowym. Zastanawiamy się, czy Deutsche Bank będzie następny i tam na dole także link w opisie i link w komentarzu jest podlinkowany materiał poświęcony perspektywom dla Deutsche Banku i zastanawiamy się, czy Deutsche Bank będzie następny, jak wygląda sytuacja aktualna w Deutsche Banku, co mówią nam wskaźniki gospodarcze, które wyprzedzają koniunkturę, czy te zagrożenia płynące z sektora bankowego będą mieć jakieś przełożenie na sytuację gospodarczą i oczywiście co dalej będzie się działo na warszawskiej giełdzie, która także musi to wszystko dyskontować i ta odporność w ostatnim czasie jest też dość dobrze widoczna, zwłaszcza na rynku walutowym, o czym będzie za chwilę mowa, więc zachęcam do tego specjalnego materiału, tam na dole jest podlinkowany w opisie i w komentarzu, ale rynkowe zachowania stóp procentowych należy szczególnie także obserwować, ponieważ wyceny, które się zmieniają na naszych oczach, pokazują, że na przykład niemieckie obligacje tak jakby jeszcze nie zdyskontowały takich danych makroekonomicznych, i jest rosnąca szansa na to, że przed nami następna fala wzrostów rentowności w oczekiwaniu właśnie na te kolejne 2 podwyżki stóp procentowych, a zupełnie odwrotnie jest w Stanach Zjednoczonych, dlatego też te dane z Europy oraz dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, które jeszcze w tym wpisie nie są ujęte, ale były dokładnie takie jak prognozy, jakoś też nie zmieniają wycen amerykańskich obligacji. Natomiast to, co obserwujemy, to jest osłabienie amerykańskiej waluty i wzrost wartości euro i wzrost euro-dolara w kierunku poziomu 1,09 z dużą szansą, że przekroczymy ten poziom. Będziemy próbować atakować psychologiczny poziom 1,10. Moim zdaniem może być zinterpretowane w taki sposób, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, zwiększają jednak szanse na podwyżki stóp procentowych i tak myślę, że rynek będzie to odbierał. Jako że amerykański dolar się osłabia, to widzimy także wzrosty ceny złota. Złoto będzie próbowało, myślę, znowu zaatakować poziom $2000, ale jeszcze raz przypomnę ten fakt, że każda kolejna korekta kończyła się niżej, czyli ten dołek jest wyżej ustanowiony, będzie zachęcała do tego, żeby liczyć jednak na wybicie nad poziom $2000, a jeżeli do tego dołoży się zachowanie srebra, które teraz właśnie testuje ważną, wielokwartalną linię trendu spadkowego, to w takiej sytuacji analiza międzyrynkowa, gdyby sygnały prowzrostowe pojawiły się także na srebrze, zwiększałyby jeszcze prawdopodobieństwo, że tendencja wzrostowa na metalach szlachetnych będzie kontynuowana i myślę, że ryzyko długich pozycji zdecydowanie w takiej sytuacji spadnie, a utrzymywanie się ceny miedzi nad poziomem $9000 też faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Warto być tego świadomym. Cena ropy naftowej żyje własnym życiem i tutaj nie przywiązywałbym tych danych do tego, co się będzie działo na ropie naftowej, która naprawdę może nas wkrótce zadziwić. Natomiast myślę, że warto cały czas bardzo bacznie przynajmniej obserwować zachowanie Bitcoina, który testuje ostatnie maksima. Jeżeli się dzisiaj okaże podczas sesji amerykańskiej, że przebijamy ten poziom, że rynek ma ochotę ruszyć w kierunku $30,000 i poziomów jeszcze wyżej położonych, to te dane, które dzisiaj poznaliśmy, fakt, że kończymy miesiąc, tydzień i kwartał, będzie faworyzował scenariusze pro ryzyko i myślę, że to jest scenariusz bazowy i spodziewam się, że właśnie Bitcoin tak będzie reagować, a jeżeli dodatkowo rentowności zaczną znowu spadać, to myślę, że będzie to faktyczne paliwo ku temu, żeby naprawdę liczyć nawet na następną dynamiczną falę wzrostową cen Bitcoina. Dzisiaj jest duża szansa na wzrostową sesję na Wall Street. Ewidentnie rynek już tak jakby uwzględnił wszystkie ryzyka w sektorze bankowym, chce rosnąć, a wzrosty euro-dolara faworyzują przede wszystkim europejskie spółki, a nie te amerykańskie. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół, to jest to, że wzrost znowu sumy bilansowej Fedu będzie wyraźnie faworyzował spółki technologiczne, a nie te z indeksu Standard & Poor. Ten wykres, który teraz jest w tle, myślę, że powinien być bardzo optymistycznie przyjęty przez wszystkie byki, czyli wszystkich tych, którzy nastawiają się na kontynuację hossy, ponieważ od wczoraj, kiedy indeks Nasdaq ruszył o więcej niż 20% od swoich minimów, które były ustanowione pod koniec poprzedniego roku, to część inwestorów będzie nastawiona na to, że ten popyt na ryzyko może zaatakować przede wszystkim spółki technologiczne.
Myślę, że lepiej będzie się zachować indeks DAX, który jest na dobrej drodze, żeby wybić się nad ostatnie maksima. Proszę zauważyć, że z wyjątkiem początku stycznia mamy raczej flautę i konsolidację na giełdzie w Niemczech. Tutaj to zachowanie jest bardzo niemrawe, zmienność jest niewielka. Nie udała się próba wywołania spadków, to jest dowód wielkiej siły popytu na ryzyko i zachęta do tego, żeby ruszyć w kierunku maksimów wszechczasów. Globalna korelacja między rynkiem akcji a zachowaniem obligacji wskazuje, że jest ona dodatnia pierwszy raz tak silnie od 1997 roku, co oznacza, że jeżeli ceny obligacji rosną, czyli rentowności spadają, to w takiej sytuacji jest duża szansa i ogromne prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe pójdą w górę. Tak nam mówi właśnie ta korelacja. Z ciekawostek zobaczmy, jaka jest premia za przyszłe zyski spółek, które koncentrują się na dobrach luksusowych i ta premia jest najwyższa od bardzo, bardzo wielu lat. I teraz czas na krajowe aktywa. Zobaczymy, jak one powinny to zdyskontować. Na razie polskie obligacje są spokojne, one czekają na jutrzejsze dane o inflacji za marzec, które poznamy o 10. To naprawdę jest potężna publikacja i dopiero wtedy prawdopodobnie zadecydują się losy tego wsparcia 6%. Natomiast kiedy zobaczymy, jak na przestrzeni ostatniego roku zachowuje się rynek złotego w porównaniu z forintem czy też z czeską walutą, to złoty jest oazą spokoju. Tutaj wahania są bardzo, ale to bardzo niewielkie. Jak na to, co się dzieje za granicą, to jest dowód wielkiej stabilności polskiego złotego i rynku krajowej waluty i ta zmienność może naprawdę imponować. Myślę, że należy tutaj pochwalić Narodowy Bank Polski, że nie dopuszcza do tego, żeby jakieś gwałtowne ruchy miały miejsce, podobne jak to miało miejsce ponad 10 lat temu i naprawdę to, że nie jesteśmy znowu w okolicach 5%, 5 zł na euro złoty, na dolar złoty, to jest dowód rosnącej aprecjacji relatywnej siły krajowej waluty i że część inwestorów zagranicznych na fali wzrostów euro-dolara wybiera inwestycje w polskie aktywa i to jest właśnie ten czynnik, który sprawia, że polskie obligacje także są na poziomach tych rentowności w okolicach 6, a nie w okolicach 9, jak to miało miejsce procent w październiku. Czyli złoty pokazuje swoją siłę na wzrostach euro-dolara, przede wszystkim widać spadki dolar-złotego, a indeks WIG20 myślę, że dzisiaj, jeżeli zakończy sesję nad poziomem 1750, to także tu powstaną sygnały zachęcające do popytu na ryzyko, ponieważ będziemy świadkami utworzenia świecy dziennej, która zachęci do zakończenia tendencji spadkowej, która wygeneruje pierwsze sygnały zachęcające do wzrostów i przede wszystkim zwiększy się prawdopodobieństwo, że świeca tygodniowa będzie prowzrostowa, a świece miesięczne i kwartalne także będą miały większe dolne cienie, które będą naprawdę zwiększały ochotę na agresywne podejście na początku drugiego kwartału na polskich akcjach. Oczywiście wzrosty euro-dolara faworyzują i zachęcają także do wzrostów na giełdzie polskiej. Warto o tym cały czas pamiętać, że polskie aktywa, rynki emerging markets uwielbiają, kiedy amerykański dolar się osłabia, czyli mówiąc krótko, kiedy euro-dolar rośnie. I w tym momencie oczywiście także zachęcam znowu do tego materiału edukacyjnego, tam na dole podlinkowanego w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, czy Deutsche Bank będzie następny, jak wygląda aktualna sytuacja w tym banku i naprawdę gdzie te ryzyka są teraz wygenerowane. Warto być świadomym tego, co się dzieje wokół nas na rynkach finansowych. Jeszcze raz zachęcam do tego materiału, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a my widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.